Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj brzoskwiniowa pszczółka, czyli pyszny warstwowiec. Delikatny biszkopt, krem z nutellą, mus brzoskwiniowy, krem pszczółka na bazie mascarpone i vitej śmietany i galaretka, czyli ciasto nie dość, że ładne, to jeszcze i pyszne. Zapraszam! 4 jajka i pół szklanki cukru ubijamy razem przez 15 minut na najwyższych obrotach miksera. 6 pełnych łyżek mąki pszennej i 1 łyżkę mąki ziemniaczanej, 2 łyżki kakao i pół łyżeczki proszku do pieczenia mieszamy razem. Do tego biszkoptu użyłam czarnego kakao z Dr. Oetkera, przez co mam nadzieję na prawie czarny biszkopt, ale oczywiście można użyć zwykłego kakao. Gdy piana z jajek jest już ubita, mikser odstawiamy na bok i po 2-3 łyżki przesiewamy suche składniki za każdym razem dokładnie, ale jednocześnie delikatnie mieszając. Gotowe ciasto przelewamy do blaszki 20 na 30 cm. Dno blaszki wyłożyłam wcześniej papierem do pieczenia. Wyrównujemy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni bez termoobiegu lub 150 z termoobiegiem. Biszkopt pieczemy na drugim poziomie od dołu przez 30 minut lub do suchego patyczka, a po upieczeniu od razu wyjmujemy z piekarnika i całkowicie studzimy. Po wystudzeniu wyjmujemy go z blaszki, wierzch można nieco przyciąć, gdyby biszkopt wyszedł za wysoki lub nierówny. Pół szklanki przygotowanej wody, 1 łyżeczkę cukru i 2-3 łyżki soku z cytryny mieszamy razem i odstawiamy na czas przygotowania kremu. 100 g miękkiego masła i 150 g, czyli 3-4 pełne łyżki nutelli ucieramy razem na puszysty krem, mniej więcej 3 do 5 minut. 4 pełne łyżeczki żelatyny zalewamy 1/3 szklanki zimnej wody i odstawiamy na 10 minut. Następnie żelatynę podgrzewamy do rozpuszczenia, nie gotując. 1 puszkę odsączonych brzoskwiń przekładamy do blendera, zalewę na razie zachowujemy, a brzoskwinie miksujemy na gładkie pióre. Do ciasta potrzebujemy 650 ml, czyli 2,3 szklanki pióre. Gdyby wyszło mniej, dolewamy nieco zalewę z brzoskwiń. Następnie wlewamy jeszcze gorącą, rozpuszczoną żelatynę i całość krótko miksujemy. Przelewamy do miski i odstawiamy do chwili, gdy mus zacznie lekko tężeć. I teraz biszkopt nasączamy przygotowanym wcześniej ponczem. Wykładamy krem z nutellą i równo rozsmarowujemy. Dla ułatwienia pracy całość umieszczamy w rancie lub wkładamy do blaszki, w której piekł się biszkopt i wylewamy tężejący mus z brzoskwiń. Ciasto wstawiamy do lodówki do czasu, gdy mus całkowicie stężeje, czyli od 30 minut do godziny mniej więcej. 4 łyżeczki żelatyny zalewamy 1/3 szklanki zimnej wody i odstawiamy na 10 minut. 200 g, czyli mniej więcej 2/3 szklanki mleka zagęszczonego niesłodzonego zagotowujemy z 2 łyżkami cukru. I dodajemy namoczoną wcześniej żelatynę, ale już jej nie gotujemy. Mieszamy, aby żelatyna całkowicie się rozpuściła i odstawiamy do przestudzenia na 10-15 minut. 200 g śmietanki 30% dobrze schłodzonej ubijamy na sztywno. W oddzielnej misce 250 g serka mascarpone, ja swój serek wyjęłam wcześniej, aby nie był zimny, miksujemy krótko, po czym dolewamy mleko z żelatyną, dokładnie mieszając. Do mieszania można użyć miksera, ale uprzedzam, będzie chlapać. Na koniec dodajemy jeszcze ubitą śmietankę i delikatnie mieszamy. Gotowy krem wylewamy na zastygnięty mus z brzoskwiń i wstawiamy do lodówki na kolejne 30 minut, aby krem zastygł. 3 szklanki gorącej wody i 2 galaretki brzoskwiniowe rozpuszczamy razem. Gdy galaretka zacznie tężeć, wylewamy ją ostrożnie na ciasto. Całość wstawiamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Smacznego!